Dziś mam dla Was coś specjalnego, jak sama nazwa wskazuje, przed Wami malinowa chmurka. Jest to sweter lekki jak piórko, w przepięknych kolorach śmietanki i różu, robiony od góry, reglanem, bez żadnych szwów. Zaczynamy! Włóczka, jakie użyłam do tego projektu, to jest Stulinki Motki Ombre, kolor śmietanka i róża, a tu macie wymienione to, co będzie nam potrzebne. Nasz sweterek rozpoczynamy od zrobienia pętelki i nabrania metodą długiego ogonka 76 oczek, łącznie razem z tą pętelką. Ja nabieram na 2 druty, żeby było potem mi łatwiej przerabiać te pierwsze oczka. Kiedy już nabraliśmy wszystkie oczka, wyjmujemy jeden drut i zaczynamy pierwszy rząd od przerobienia na lewą stronę i podzielenia naszej robótki. Tych znaczników będziemy potrzebowali 8. Jeden znacznik wkładamy za jednym oczkiem, przerabiamy jeszcze jedno oczko i wkładamy drugi znacznik. Teraz przerabiamy 18 oczek. Wkładamy znacznik, jedno oczko, znacznik i teraz 34 oczka do kolejnego znacznika. Wkładamy znacznik, przerabiamy jedno oczko, wkładamy znacznik i przerabiamy teraz część drugą rękawa, czyli mamy kolejne 18 oczek i znowu wkładamy znacznik, przerabiamy jedno oczko i wkładamy znacznik i przerabiamy ostatnie oczko, które zostało nam w okrążeniu. Podsumowując, mamy tak, przerobione mamy jedno oczko w reglaniku. Tutaj mamy rękaw 18 oczek, 34 oczka od znacznika do znacznika i 18 oraz tutaj ostatnie oczko, które jest przerobione. Rząd drugi będziemy przerabiać oczkami prawymi. Przerabiamy pierwsze oczko i będziemy również dodawać tutaj w tym rzędzie oczka na nasz reglan. Podnosimy prawym drutem przed znacznikiem nitkę i wbijamy się lewym drutem od tyłu, czyli make one right, tak żeby w prawą stronę się pochylało nasze dodane oczko. Przerabiamy przez przednią nitkę na prawo, żeby nie została nam tutaj żadna dziurka. Troszeczkę ściskamy, przenosimy znacznik, to jedno oczko pomiędzy znacznikami zawsze przerabiamy sobie bez dodawania. Potem znacznik i za znacznikiem robimy make one left, czyli teraz podnosimy prawym drutem niteczkę, ale wbijamy się lewym od przodu i przerabiamy przez tylną nitkę, tak żeby nie została nam dziurka. Zaraz Wam pokażę to przy kolejnych znacznikach. Jeszcze raz. Czyli przerabiamy teraz naszych 18 oczek. I tutaj znowu będziemy dodawać oczko. Lewy drut idzie od tyłu, przerabiamy przez przednią nitkę, zdejmujemy znacznik, znaczy przekładamy ten znacznik, przerabiamy oczko, przekładamy znacznik i teraz lewym drutem będziemy się wbijać od przodu i przerabiamy przez tylną niteczkę. I przerabiamy dalej 34 oczka do kolejnych 2 znaczników. Znowu kolejne 2 znaczniki. Lewy drut najpierw od tyłu, po prawej stronie znacznika. Przenosimy znacznik, przerabiamy oczko, przenosimy znacznik i teraz lewy drut od przodu.
I teraz będziemy kontynuować kolejnych 18 oczek do ostatnich 2 znaczników. I znowu powtarzamy. Lewy drut najpierw od tyłu i przerabiamy przez przednią nitkę. Przekładamy znacznik, przerabiamy oczko, przekładamy znacznik i lewy drut od przodu. I przerabiamy przez tylną niteczkę. I ostatnie nasze oczko. To był rząd drugi z dodawaniem oczek na reglan, czyli dodaliśmy razem łącznie 8 oczek. Teraz zaczynamy rząd trzeci, który przerabiamy samymi oczkami lewymi, bez żadnego dodawania oczek. Rząd czwarty, tutaj dodamy sobie oczko na nasz dekolt z jednej i z drugiej strony. Przerabiamy pierwsze oczko na prawo, dodajemy oczko M1 left, tak zwane, czyli od przodu się wbijamy lewym drutem i przerabiamy przez tylną nitkę. Przerabiamy teraz to jedno oczko na prawo i znowu przez nitkę poprzeczną dodajemy oczka na nasz reglan, czyli M1R. Znacznik, oczko na prawo, znacznik i dodajemy oczko M1L, czyli od przodu się wbijamy lewym drutem. I tak będziemy przerabiać sobie do kolejnego znacznika i wokół tych znaczników będziemy dodawać oczka na nasz reglan, tak jak to było w poprzednich naszych rządach. I spotykamy się przy ostatnich znacznikach, kiedy to będziemy musieli też dodać jedno oczko na nasz dekolt. Jesteśmy już przy ostatnich 2 znacznikach i robimy tak samo. Nitka poprzeczna, od tyłu najpierw dodajemy oczko, znaczy od tyłu wbijamy lewym drutem, się pod tą nitką poprzeczną przerabiamy jedno oczko, potem na prawo, znowu znacznik i teraz lewym drutem od przodu mamy oczka reglanowe dodane i będziemy mogli zaraz dodać jeszcze jedno oczko na nasz dekolt. Teraz przerabiamy jedno oczko na prawo i teraz dodajemy oczko na nasz dekolt, czyli M1 right, od tyłu przerabiamy przez przednią niteczkę i w taki oto sposób mamy dodane oczko na nasz dekolt i przerabiamy ostatnie oczko na prawo. I teraz jak będziemy dodawać oczka na nasz dekolt, to macie tutaj obok wypisane. Czyli dodajemy oczka generalnie tylko jak robimy je na prawo, natomiast kiedy jesteśmy w rzędzie z lewymi oczkami, nie dodajemy żadnych oczek. I tak powtarzamy rząd 8 i 9, aż dojedziemy do rzędu 22. W rzędzie 22 dodajemy oczka na reglan i będziemy zamykać cały nasz dekolt. Kiedy dodamy oczka na sam reglan w tym rzędzie 22, powinniśmy mieć po 18 oczek z jednej strony przodu i z drugiej strony przodu. I razem łącznie powinniśmy mieć wtedy 36 oczek, jeżeli chodzi o samą stronę dekoltu. Dojechaliśmy tutaj do końca, na prawej stronie zostaliśmy, nie obracamy teraz naszej robótki. I teraz tak, z tyłu mamy 54 oczka, tu na jednym rękawie 38, na drugim również mamy 38, natomiast z przodu mamy po 18 oczek, czyli tutaj
i po tej stronie również. Jeżeli Wam się jakaś liczba nie zgadza, bo się gdzieś tam zgubiłyście, to tutaj pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że ten przód i tył powinny mieć tyle samo oczek. Więc teraz, jeżeli okaże się, że gdzieś tutaj się zgubiłyście przy dodawaniu tych oczek, to jak będziemy dokładać oczka na nasz dekolt, to ta liczba, żeby nam dawała sumę taką samą, jak mamy tutaj na tyle naszego sweterka. Jeżeli nam jednak wszystko wychodzi dobrze, to dodajemy 18 oczek. Czyli 18 mamy zrobionych, 18 teraz dodajemy i potem mamy kolejnych 18. Razem da nam to 54 oczka, czyli tyle samo, ile mamy na tyle naszego sweterka. Warto również tutaj, jak dodacie te oczka, jeszcze raz je sobie przeliczyć. Ja tu właśnie sobie przeliczyłam. Bierzemy teraz kolejny znacznik, który będzie nam zaczynał okrążenie, bo będziemy teraz pracować tylko oczkami prawymi dookoła naszej robótki, bo będziemy łączyć to wszystko w całość. I teraz ten rząd, który będziemy robić, to będzie rząd 23, czyli tak jakbyśmy mieli robić lewe oczka. Ten rząd przerabiamy caluteńki na prawo, bez dodawania tutaj oczek na nasz reglan. Czyli teraz będzie to wyglądało tak, że przerabiamy jeden rząd na prawo, tak jak ten, a potem kolejny rząd to będą znowu oczka dodawane na nasz reglan. Znowu kolejny rząd nie dodajemy, a w kolejnym będziemy dodawać. Tutaj akurat w tym miejscu dojeżdżamy do naszych dodanych oczek. Mamy jedno okrążenie bez żadnego dodawania oczek na reglany. Mam na myśli na reglany. Tylko dodawaliśmy oczka tutaj na nasz dekolt. Przerabiamy te wszystkie oczka na prawo. Może być to troszeczkę trudne, bo one dość ciasno siedzą. Ja sobie pomagam tutaj prawym drutem trochę od spodu poszerzać te oczka. I jesteśmy przy znaczniku rozpoczynającym kolejne okrążenie. I teraz tak, w tym okrążeniu będę dodawała oczka, więc ja sobie używam takiego drugiego znacznika i przerabiam to okrążenie z dodawaniem oczek. Czyli ten znacznik pokazuje mi, że jeżeli mam dodawanie oczek na reglan, to mam dwa znaczniki. Jak przejadę całość dookoła i dodam oczkę, to zdejmuję ten znacznik i przerabiam bez znacznika całość i bez dodawania oczek. Jeżeli coś Wam się tutaj trochę wydaje zbyt skomplikowane, piszcie w komentarzach. Ja postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Czyli tutaj w tym rzędzie jest to rząd 24 i przerabiamy go z dodawaniem oczek na nasz reglan. Dlatego mamy podwójny znacznik w miejscu, gdzie zaczyna się całe okrążenie. Dodajemy oczka w taki sam sposób, jak dodawaliśmy do tej pory. Czyli jeszcze raz mamy rząd 24 z dodawaniem oczek. Przerabiamy tak jeszcze 4 rzędy, czyli 2 razy dodajemy oczka, nie licząc tego rzędu, który aktualnie robimy i zatrzymamy się na rzędzie 29, w którym nie będzie dodawania oczek, ale będziemy dodawać kolor. I tutaj mierząc od miejsca reglanu mamy około 9-10 cm, zanim zacznie się nam kolejny, w tym przypadku mój różowy kolor, który ma prawidłową nazwę róża. Obcinamy nasz poprzedni kolor i poprzedni motek. Bierzemy teraz ten różany kolor i będziemy go sobie wplatać w nasz sweterek. I ten kolor różowy idzie pod tą białą niteczką. Jeszcze raz, zaraz Wam pokażę.
Teraz tak. Ok. Jeszcze raz. Macie białą niteczkę i różową. I teraz ten różowy wkładamy sobie pod spód. Tutaj go sobie wyciągam, żebym miała możliwość złapania tej nitki. Biały też przytrzymuję. Widzicie, taka jest jakby taka zakładeczka, żeby bardziej ustabilizować nasze nitki. I tak będzie nam się to na początku rozchodzić, dlatego że obydwie nitki są obcięte. I jedziemy do końca tego naszego rzędu. Czyli jesteśmy w 29 rzędzie, kiedy to nie dodajemy na razie oczek w tym rzędzie, a będziemy dodawać w kolejnym. I w trakcie tutaj naszej robótki już mi się zrobiło bardzo ciasno na drucie. Ja tego nie lubię, więc tu mogę akurat Wam polecić te druty, na których aktualnie robię, które dostałam w prezencie od swojej rodzinki. To są druty odkręcane z firmy Drops. Biorę jeszcze jedną żyłkę 80 cm i będę ją łączyć z całością. Odkręcę sobie jeden drut. Zaraz zobaczycie, tutaj jest taki łącznik. Przykręcę tutaj po odkręceniu tego jednego druta ten łącznik. Z drugiej strony dokręcę 80 cm żyłkę i przykręcę z powrotem mój drut. Teraz rozłożę sobie robótkę, żebym miała troszeczkę więcej miejsca. Możecie oczywiście, jeżeli nie posiadacie takich drutów, które można odkręcać i łączyć, jeżeli już nałożycie ten kolor i przerobicie ze 2 rzędy, to dopiero sobie wtedy zmienić na druty z taką dłuższą żyłką, żeby Wam się wygodniej pracowało. Ja akurat miałam tutaj taką możliwość, żeby skręcić 2 żyłki. I teraz muszę sobie tylko tutaj wszystko ładnie poukładać i działamy dalej z kolorem. Dodajemy oczka co drugi rząd, tak długo, aż na przodzie będziemy mieli po 78 oczek, a na rękawach będziemy mieli 62 oczka. Ale mi się tutaj poplątało. Zaraz to sobie poukładamy i pracujemy na okrągło. A tutaj mamy już właśnie dodane te oczka. I teraz tak, na przodzie, jeszcze raz powtórzę, mamy 78 oczek, po bokach mamy po 62, a w centymetrach, jak obróciliśmy naszą pracę na tył, czyli tu mierzę ją na plecach, mamy około 21 centymetrów. I teraz w tym momencie nie będziemy już dodawać oczek na nasz reglan. Tu możecie zobaczyć, właśnie Wam się wyświetla liczba oczek na przód, tył oraz na rękawy. I będziemy teraz te rękawy oddzielać od naszej robótki i będziemy pracować nad samym tułowiem. A rękawy zdejmiemy sobie na żyłkę pomocniczą. Akurat taką ja posiadam, ale jeżeli nie macie żyłki pomocniczej, to możecie na przykład zdjąć sobie na nitkę za pomocą igły. Tylko najlepiej sobie wziąć jakiś kontrastowy kolor i zabezpieczyć te rękawy, kiedy będziemy pracować nad długością naszego tułowia. Teraz kontynuujemy dalej jeszcze w tym naszym kolorze, ale zdejmujemy rękaw. Zaraz Wam to pokażę, jak to ja przynajmniej robię. Bo wiadomo, każdy też może mieć już swoje jakieś tam sposoby. Działamy dalej do rękawa oczkami prawymi, aż dojedziemy tutaj do naszych znaczników. Mamy już 2 znaczniki. Wyciągamy sobie trochę drut. Ja tutaj używam takich zatyczek do drutów, aby mi w razie czego robótka się nie zsunęła. Powiem Wam szczerze, bardzo przydatna rzecz. Tutaj mamy żyłkę pomocniczą.
nakładam ją na ten drut i delikatnie razem z tym jednym oczkiem, tutaj tym znacznikiem, przesuwam całość na tę linkę, czy tam żyłkę pomocniczą. Dobrze, tutaj już jesteśmy przy końcu. Jeszcze troszeczkę muszę poprzesuwać całość na żyłce. I zdejmujemy żyłkę z naszego druta. Ja tutaj blokuję naszego druta i zabezpieczamy te nasze oczka na tej żyłce poprzez zawiązanie tej żyłki. Zdejmuję teraz te moje dwa blokerki, nakładam dwa oczka pod pachę i przerabiam dalej do kolejnych znaczników i postępuję tak samo jak z tym rękawem. Dojechaliśmy już do końca całego okrążenia, oddzieliliśmy już rękawy i przerabiamy dalej oczkami prawymi. Tu jeszcze Wam pokażę te oczka, które były po dwa na każdą pachę nabrane, jakie przerabiam na prawo. Tu są te dwa oczka. Troszeczkę je sobie zawsze podważam. Przerabiam jedno oczko na prawo, drugie oczko na prawo i kontynuuję do drugiej pachy i tak samo przerabiam te dwa oczka nabrane wcześniej na prawo. Tak pracujemy jeszcze kilka rzędów, nie dodając żadnych oczek i będziemy zmieniać kolor. Mój kolor ma już tutaj około 12 cm. Tutaj mamy początek rzędu. Jeżeli nie chcecie wprowadzać go na przodzie, możecie ten kolor wprowadzić sobie tutaj pod pachą. I tak samo możecie zrobić sobie ten kolor dłuższy. Nie musi mieć 12 cm, ale może być dłuższy. Ja już tą różową nitkę sobie obcięłam i teraz próbuję trochę inaczej połączyć te kolory poprzez zaplątanie tych dwóch kolorów, czyli tego jasnego, śmietankowego i tej róży. I będziemy teraz jechać dalej, robiąc prawe oczka. O, widzicie, jednak się troszkę tutaj mi poplątało, ale udało się zacisnąć. I jedziemy prawymi oczkami całe to okrążenie. I jesteśmy już tutaj zaraz na końcu okrążenia. Przekładamy nasz znacznik. Te niteczki nam tutaj wiszą. Przerabiamy sobie jedno oczko. I teraz możemy sobie je troszeczkę też tu już w tym miejscu zacisnąć, ale ja zazwyczaj czekam do kolejnego okrążenia. Przekładam znacznik. Znowu przerabiam sobie tutaj oczka, jedno, dwa lub kilka prawych. Dopiero właśnie w tym trzecim rzędzie od dodania tego koloru. Zobaczcie, ten różowy kolor jest tutaj luźny. I teraz jak mam te dwie niteczki, je leciutko zaciskam i sprawdzam, jak ten kolor się tutaj układa. Jeżeli potrzeba, to zaciskam mocniej. No już wydaje mi się, że jest w miarę satysfakcjonujące. Może jeszcze troszeczkę. No i będzie pięknie. No myślę, że jest bardzo dobrze. W tym momencie sobie zawiązuję te dwie niteczki i tak w ten sposób je właśnie stabilizuję, a potem te ogonki będę igłą wplatać w mój sweterek, tak żeby ich nie było widać i żeby się w razie czego moja robótka nie rozplątała. I jedziemy dalej jasnym kolorkiem i teraz będziemy się za chwileczkę skupiać na zwężeniach. Tu mamy zrobione już kilka rzędów jasnym kolorem.
od pachy to jest około tutaj 8,5-9 cm. I tutaj zrobię jedno zwężenie po obu stronach pod pachami. Ale najpierw to zaznaczę sobie tutaj znacznikiem po środku tej naszej pachy, żeby było równo, bo tych zwężeń będzie w moim swetrze właściwie to 2. Jedno będzie w tym okrążeniu tutaj, a drugie będzie za kolejne tam te 9 cm. Tutaj sobie zaznaczam pod drugą pachą, w którym miejscu będę zwężała. Dobrze, drugi znacznik już jest. Wracamy do przerabiania naszej robótki. Zaczynamy okrążenie kolejne i jedziemy do pierwszego znacznika pod pachą. I zatrzymujemy się 2 oczka przed tym znacznikiem. Przerabiamy po tej stronie poprzez zdjęcie 2 oczek od dołu prawym drutem. Wracamy na lewy i przerabiamy na prawo. I jeszcze raz. Jedno oczko od dołu, drugie oczko zdejmujemy od dołu. Te oczka 2 umieszczamy z powrotem na lewym drucie i oba przerabiamy na prawo. Teraz przekładamy znacznik, przerabiamy ze znacznikiem jedno oczko na prawo i teraz bierzemy od dołu 2 oczka i oba przerabiamy na prawo. Czyli jednym słowem zmniejszyliśmy to okrążenie na razie pod jedną pachą o 2 oczka. Jedziemy do kolejnego znacznika. Tu mamy to samo, 2 oczka. Przekładamy te 2 oczka, przekręcając je. Jedno od dołu, drugie od dołu na prawy drut. Wracamy na lewy i oba na prawo. Zaciskam leciutko, tu już mi znacznik przeskoczył na prawy drut. Przerabiamy jedno oczko na prawo i teraz 2 jednocześnie oczka na prawo, wkładając drut od dołu. I tak w ten sposób przerabiamy do końca okrążenia. W tym okrążeniu zmniejszyliśmy sobie naszą robótkę o 4 oczka. Tu mamy jeszcze gdzieś ze 2 rzędy jasnego koloru i będziemy potem dodawać kolor różowy, o ten właśnie. A w tej części różowego koloru zrobimy takie zmniejszenie, jak przed chwileczką zrobiliśmy o 4 kolejne oczka. I tutaj mamy tak, jeżeli już mamy około 7 cm, ten pasek u mnie jest najcieńszy, jeżeli chodzi o ten jasny kolor. I będziemy w tym rzędzie dodawać kolor różowy. Ale nie będziemy go dodawać tutaj w tym miejscu, tylko tym razem dodamy go sobie pod pachą, żebyście zobaczyli, że też jest taka możliwość, ponieważ nie musicie tutaj dodawać tego na przodzie z początkiem okrążenia, jeżeli się boicie, że będzie widoczne to połączenie. Ja tutaj dojeżdżam do znacznika pod pachą, przerzucam znacznik, robię jeszcze jedno oczko i tutaj będę dodawała kolor. No i robimy dalej naszym kolorem już różowym. Teraz tak, jeżeli nasza robótka tutaj od tej szyi, gdzie zaczyna się raglan, mamy 40 cm,
to będziemy tutaj teraz zmieniać sobie druty na 4 mm. Ja mam akurat ten komfort, że mam drut wykręcany, więc je tylko sobie przełożę, ale jeżeli nie mamy takich drutów, bierzemy druty inne z żyłką, które mają 4 mm i przerabiamy, przekładając te wszystkie oczka na ten właśnie drut nowy. I tu w tym okrążeniu, które teraz zaczniemy, to na tych dwóch naszych znacznikach pod pachami, które idą, zrobimy sobie to drugie zwężenie. Czyli przekładaliśmy 2 oczka na prawy drut, a dopiero potem je przerabialiśmy. Znacznik, 1 oczko na prawo i 2 oczka razem na prawo. I jedziemy do kolejnego znacznika. I tutaj zwężamy o kolejne 2 oczka. Czyli w tym jednym okrążeniu zmniejszyliśmy 4 oczka łącznie i powinno nam zostać 148 oczek. Jeżeli nam wychodzi liczba nieparzysta, to gdzieś musimy to 1 oczko jeszcze zmniejszyć. Już obojętnie gdzie. Dojeżdżamy do znacznika, który rozpoczyna nam kolejne okrążenie i zaczynamy robić ściągacz. 1 oczko na prawo, 1 na lewo, 1 oczko na prawo, 1 oczko na lewo. Czyli jest to ściągacz tak zwany 1 na 1. Te 2 znaczniki, które mieliśmy tutaj pod pachami, już nam nie będą potrzebne. Robimy dalej nasz ściągacz. Jesteśmy przy znaczniku rozpoczynającym okrążenie i tak samo kolejny rząd. Robimy 1 oczko na prawo, kolejne na lewo, potem znowu na prawo i znowu na lewo i tak robimy te rzędy przez kolejnych 16 mniej więcej razy. Ten ściągacz ma mieć długość około 6,5-7 cm, kiedy trzeba będzie go już zakończyć. Jeżeli chodzi o zakończenie, to pokażę Wam w podlinkowanym filmiku, jak ja zakończam dekolt, zakończam dół sweterka oraz zakończam również rękawy. Tutaj mamy już dekolt, bierzemy druty 4 mm, odwracamy na tył robótki naszej, czyli na plecy właściwie. Wbijamy się naszym drutem w jedno z oczek, bierzemy nowy kawałeczek nitki, przekładamy go. Zobaczcie, tutaj mamy takie literki jakby V i w te właśnie literki V wbijamy się drutem. Ja tutaj wziąłam kolejne te 2 niteczki, żeby ustabilizować sobie tą luźną nitkę. Uważajcie, żeby nie pomylić, którą nitkę właściwie w tym momencie używacie. Mamy 3 oczka nabrane i teraz 1 oczko czwarte będziemy pomijać. Więc 1 fałkę pomijamy, wbijamy się w kolejne. Tutaj zawsze mi się mienią te oczka i ciężko mi jest rozpoznać te literki V. Ale ok, udaje się. Drugie oczko i trzecie. No i czwarte będziemy pomijać. To ma będzie to. O nie, nie będzie to. To będzie kolejne oczko nabrane. I tak nabieramy 3 oczka, 1 pomijamy, 3 oczka, 1 pomijamy. Kiedy przejdziecie tutaj do miejsca, gdzie jest skos w naszym dekolcie, to trzeba tutaj trochę ponaciągać tą robótkę, żeby znaleźć również te oczka ukryte. I też tak samo robimy, że nabieramy 3 oczka,
a jedno oczko pomijamy, 3 oczka, a 4 oczko pomijamy. Tutaj, gdzie mamy akurat oczka raglanowe, bądź reglanowe, różnie to na to mówią, zobaczcie, no, są też dodatkowe jakieś dziurki, więc patrzymy na oczka, które nam utrzymają naszą robótkę. Tu jest akurat ta niteczka, która zaczynała całość naszej pracy. Ja nigdy nie wbijam się w same to oczko reglanu, ponieważ nie lubię potem, jak to się układa, kiedy już dołożymy sobie nasz na przykład ściągacz, czy jakiekolwiek inne wykończenie dekoltu. Natomiast tak, jeżeli tutaj już zbliżacie się do końca i wyjdzie Wam liczba nieparzysta, to albo oczko dodajcie, czyli złapcie jeszcze jedno, albo jedno oczko odejmijcie, tak żeby tu była liczba parzysta. Tutaj w tym miejscu wkładamy znacznik, który będzie początkiem naszego krążenia. Robimy w taki sam sposób jak rękawy, czy dół naszego sweterka, czyli 1 na 1 ściągacz, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i robimy tak przez kilka rzędów, aż nasz ściągacz będzie miał 4 cm. Tu mamy oczko lewe, podwójne, bo ja zawsze tą podwójnie niteczkę łapię, żeby ustabilizować sobie nową nić. I tak pracujemy, jeżeli chodzi o nasz dekolt. Ja już tego Wam nie będę pokazywała, natomiast jeżeli chodzi o zakończenie dekoltu, jak ja zakończam ściągacz, to macie pod filmem link podany, gdzie pokazuję dokładnie, jak ja zakończam ściągacz 1 na 1 w taki bardzo, bardzo prosty sposób. Tu mamy 4 cm nasz ściągacz i będziemy przechodzić do rękawa. Zobaczcie, tu jest moje oznaczenie tego rękawa, kiedy ja robiłam zwężenia. Będziemy teraz pracować dalej dookoła, ale musimy nabrać oczka na nasz rękaw. O, tutaj z tej strony. Ponownie bierzemy druty 5 mm i będziemy teraz zdejmować te zabezpieczone oczka na nasz drut i będziemy zajmować się przerabianiem tego rękawa. Te znaczniki od raglanu już nie będą nam potrzebne, więc możemy je zdjąć, ale tutaj pamiętajmy, że jest to jedno dodatkowe oczko, czyli jak mieliśmy 62 oczka na rękaw, plus po jednym oczku tutaj z tego reglanu, to mamy 64 oczka. Ja zaczynam swoją pracę najpierw od przerobienia pierwszego rzędu na prawo. Nabieram nową nitkę i łapię tutaj jak zwykle dwie niteczki razem, żeby ją ustabilizować i przerabiam cały rękaw aż do miejsca tutaj, gdzie będziemy musieli nabrać oczka z naszej części tułowia. Zbliżamy się do miejsca, gdzie będziemy nabierać oczka pod naszym rękawem. O, mi to wychodzi różnie, powiem szczerze. Ja się wbijam tak, żeby te dziurki nie były zbyt duże. Tu mam jakieś oczko ukryte, które mi będzie mogło przytrzymać ten rękaw pod spodem. Sobie sprawdzam, czy nie zostaje żadna dziurka. Tu mam z tych oczek, które wcześniej nabieraliśmy. Dodaję sobie mniej więcej tutaj na środku znacznik, który będzie rozpoczynał mi okrążenie. Jak już sobie zaznaczę, wbiję się jeszcze tutaj w to oczko. Może w to. I teraz tu mi powstaje taka duża dziurka. Tu jak się wbije, bądź tu też powstanie. Tu nie, więc tu się wbijam. No, nie będzie dziurki. Może
tu, ale chyba wystarczy, jeżeli w ogóle zrobię to prawe oczko. No i sami możecie ocenić. Tak to będzie wyglądało. I tak się śmieję, bo mi nikt pod pachy nie patrzy, ale no jednak trzeba uważać, żeby te dziurki nie były zbyt mocno widoczne, albo żeby nie trzeba było potem ich gdzieś tam dodatkowo zszywać. I teraz tak, będziemy robić nasz rękaw oczkami prawymi i będziemy również zwężać ten rękaw, tak co około 4-5 cm. I jedziemy sobie tutaj prawymi oczkami, aż dojedziemy do znacznika, w którym będziemy robić pierwsze zmniejszenie. Przerobiłam tutaj kilka rzędów, przerzucam znacznik i teraz będę po zrobieniu pierwszego oczka robić pierwsze zwężenie w tym okrążeniu. Przerobiłam jedno, potem 2 oczka razem na prawo, lecimy do końca i przy końcu też zatrzymamy się 2 oczka przed i robimy zwężenie. Oj, za daleko poleciałam. I robimy zwężenie tak jak robiliśmy wcześniej przy tułowiu, zdejmując 2 oczka, przekręcając je i potem przerabiając na prawo. I lecimy znowu dalej oczkami prawymi. Tutaj musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś gdzieś tam się gubi z liczeniem, to warto sobie zaznaczać znacznikiem tutaj, gdzie było to zwężenie. To będzie Wam ułatwiało pracę, żeby potem móc sobie mierzyć mniej więcej, co ile centymetrów macie to kolejne zwężenie zrobić. Ja tu pracuję akurat jeszcze przy okazji Wam powiem Magic Loopem, czyli mam jedną żyłkę długą wyciągniętą i kiedy już poczuję opór włóczki, to znowu będę wyciągać ten prawy drut maksymalnie jak się da i przerabiać oczka z lewego druta na prawy. O, w taki właśnie sposób. Tak pracujemy sobie dookoła, pamiętając o zmianie koloru, żeby miało to tyle samo centymetrów, co mieliśmy na naszym tułowiu. O, zobaczcie, w taki sposób, że tu mamy mieć tyle samo różowego, tyle samo białego, a tutaj już potem resztę lecimy kolorem różowym, zwężając co około 4-5 cm, czyli lecimy do takiej długości, aż nasz rękaw będzie miał 40 cm. U mnie to wyszło 9 zwężeń, ponieważ jak nabrałam te oczka pod pachą, to razem łącznie wszystkich na rękaw wyszło mi 67 oczek, które przerabiałam i potem zwężałam. A na końcu mamy tutaj 13 cm i tu na końcu zostało mi 49 oczek przed ściągaczem. Sam ściągacz mierzy sobie 6 cm. A cały rękaw tutaj od szczytu naszego ramienia, bez ściągacza licząc u góry, a ze ściągaczem dolnym, ma 66 cm. I kiedy już mamy naszą długość rękawa ze wszystkimi zwężeniami, bierzemy znowu druty 4 mm, tak jak robiliśmy poprzednie ściągacze, i robimy jeden cały rząd tymi mniejszymi drutami na prawo. Ja akurat wykorzystuję tutaj takie druty z temu, żeby zobaczyć, jak w ogóle się nimi pracuje, ale oczywiście możemy korzystać z tych drutów, z których korzystaliśmy do tej pory i pracujemy Magic Loopem. Zrobiliśmy jedno okrążenie oczkami samymi prawymi i teraz zaczynamy ściągacz 1 na 1 i będziemy robić tutaj również zwężenia. Zwężenia robimy w taki sposób, że przerabiamy 8 oczek, oczywiście pamiętając 1 na 1, że jedno oczko prawe i jedno oczko na lewo. I tak jak tu mam akurat 2 oczka przerabiamy razem, to jest oczko 9 i 10. I znowu przerabiamy 8 oczek, tak jak nam tutaj idzie oczko lewe, oczko prawe. I 9 i 10 oczko zwężamy, czyli przerabiamy je razem, albo na lewą stronę, albo na prawą stronę.
I tak powtarzamy 4 razy, natomiast 5. raz zwężamy już po 7 oczkach, tak żeby nam wyszła liczba parzysta i będą to wtedy 44 oczka ostatecznie, które będą nam zamykały cały rękaw. I będziemy tak kontynuować potem ten ściągacz, aż będzie on miał 6 cm. Tu mamy 2 oczka razem na lewo przerobione. Odliczamy kolejnych 8 oczek. I jeżeli chodzi o zamykanie ściągacza, to ponownie kieruję Was do filmiku, który jest podlinkowany pod tym filmem, gdzie pokazuję dokładnie, jak zamykam oczka już na sam koniec. Tam również będziecie mieli okazję zobaczyć, jak tę nitkę wplatam, która tutaj nam zostaje po zrobieniu, po zdjęciu właściwie ostatniego oczka. Zrobiliśmy ostatnie też oczko na lewą stronę i tutaj jedziemy kolejne rzędy ściągaczem. Pamiętajcie, żeby mieć taką samą ilość rzędów w jednym rękawie, jak i w drugim, który będziecie zmniejszać, i żeby tych zmniejszeń było tyle samo. O. Tak prezentuje się zakończony ściągacz w rękawie. Jeżeli podobał Wam się filmik, to zapraszam do subskrypcji i jak macie ochotę, możecie postawić mi symboliczną kawę. Wszystko znajdziecie w opisie. W razie pytań piszcie w komentarzach. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć.